Witam wszystkich serdecznie. Fasolka szparagowa to bardzo cenne warzywo i bardzo łatwe w uprawie. Z kilku krzaków można naprawdę sporo zebrać, a warto ją zbierać co kilka dni. Zachęci to roślinę do większej produkcji, a nam pozwoli to przygotować zapasy na zimę. Fasolkę szparagową możemy po zagotowaniu zamrozić, ale możemy też przygotować z niej weki. Niektórzy raczej tej metody unikają, gdyż mają niemiłe doświadczenie z tym związane. Napracowali się latem, narobili słoików z fasolki, ale później musieli wszystko wyrzucić. Dzisiaj podam wypróbowany przeze mnie przepis. Fasolka przygotowana w ten sposób na pewno się nie zepsuje i zimą będziemy cieszyć się jej smakiem. Fasolkę czyścimy. Dokładnie myjemy, wkładamy do garnka i zalewamy wodą. Teraz zasypujemy 4 łyżeczkami soli i 4 łyżeczkami cukru. To są proporcje na około 4 kg fasolki szparagowej. I jeszcze jedna, ostatnia. Teraz tą fasolkę wstawiamy na gaz i zagotowujemy. Gdy woda zacznie już wrzeć, odliczamy 2, góra 4 minuty. W międzyczasie przygotujmy sobie słoiki. Do każdego słoika wsypujemy pół łyżeczki cukru. I pół łyżeczki soli. Jeszcze bardzo ważny składnik, kwasek cytrynowy. Jego wsypujemy tak odrobinkę, tak na czubku łyżeczki. Też do każdego słoika. Odcedzoną fasolkę wkładamy teraz do słoików. Słoik możemy lekko przechylić, żeby nam się lepiej układało. Ja układam to pionowo. Wygodniej wkłada się tą fasolkę i potem wygodniej się ją wyciąga. Nie jest taka połamana. I tak aż ułożymy cały słoik. Najlepiej poczekać, aż fasolka ostygnie. Mi tu jeszcze paruje. Ale to zawsze mało czasu. Słoiki już są wypełnione. Teraz zalewamy każdy słoik do pełna wodą. Jest to woda prosto z kranu. Taką właśnie zalewamy. Tak by fasolka była przykryta. Teraz pozostaje nam dobrze zakręcić słoiki. Oczywiście wcześniej powinniśmy nakrętki wyparzyć. Teraz wkładamy na dno garnka ściereczkę i słoiki. Teraz wlewamy wodę do garnka, tak do 3/4 wysokości słoików. Przykrywamy pokrywką i gotujemy przez 60 minut. Po tym czasie odstawiamy na 24 godziny. A po tych 24 godzinach jeszcze raz gotujemy 60 minut.
Czas liczymy od chwili, gdy w garnku zaczyna bulgotać. Słoiki muszą być cały czas przykryte pokrywką, żeby dobrze się zapasteryzowały. Warunkiem dobrego przechowywania jest to, by nakrętki dobrze złapały. To już będzie widoczne po pierwszym gotowaniu. Jeżeli słoiki ostygną i wieczka u góry będą wklęśnięte, to mamy pewność, że słoiki będą trzymały. Możemy jeszcze paluszkiem posprawdzać. Przypomnę, że musimy dwukrotnie pasteryzować. Jednego dnia godzinę i po 24 godzinach znowu godzinę. To jest warunek dobrego przechowywania fasolki. Jeszcze tylko wspomnę, że gdy będziemy drugiego dnia gotować, to będziemy słyszeć takie pyk, jakby się słoiki otworzyły. Ale to jest normalne. Pod wpływem temperatury one rzeczywiście puszczają, ale gdy je odstawimy po tym gotowaniu, to one na nowo złapią. Także nie musimy się tego obawiać. I tyle po robocie. Zachęcam wszystkich do robienia weków z fasolki. Przepis pewny, wypróbowany. Fasolka na pewno się nie popsuje. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego razu.